Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale International Citizen. Dzisiaj odrobinę inaczej, ponieważ w formie live'a. Ten odcinek będzie oczywiście dostępny po zakończeniu live'a, po edycji, w wersji już zedytowanej. A dzisiaj chciałem pomówić odrobinę na temat prawdy w internecie, a także prawdy na temat Filipin, tematów azjatyckich, jaka jest dostępna na internecie. Oczywiście z prawdą jest taka sprawa, że każdy może wierzyć w to, co chce, ale nie każdy chce znać prawdę. Chciałem dzisiaj też wspomnieć odrobinę na temat moich spostrzeżeń, jeżeli chodzi o kanały o tematyce filipińskiej. Do tej pory zauważyłem, że spośród kanałów anglojęzycznych, jak i polskojęzycznych w tematyce szczególnie Filipin, jeżeli ktoś jest taką osobą, która szuka prawdy, jak rzeczy się mają, to powiem, wybór jest bardzo niewielki. Prawda jest bardzo mocno filtrowana z różnych względów. Raz, że YouTube to nie jest platforma wolnościowa, na której można mówić wszystko, co się myśli, a dwa, że jakie intencje stoją za tym, co jest prezentowane na tych kanałach. I z moich obserwacji wynika, że oczywiście to są moje szacunkowe wyliczenia, że około 90% kanałów na YouTubie nie są prawdziwe. I co mam na myśli pod tym względem? To, że intencje stojące za tworzeniem treści nie są takie, jakie by się wydawało na pierwszy rzut oka. Dla przykładu, ktoś może tworzyć kanał na YouTubie i robi to na takiej zasadzie, że ma absolutnie w 4 literach, za przeproszeniem, widzów i żeby cokolwiek komukolwiek wytłumaczyć. Ale to jest po prostu zwykły, czysty biznes i jest uprawiana taka polityka, że mówi się to, co ludzie chcą usłyszeć i to, co się sprzedaje. A z prawdą jest tak, że ona jest raz w jednym miejscu, a innym razem w drugim. I jakby ktoś miał mówić szczerą prawdę taką, jaką ona jest, to prawdopodobnie miałby bardzo małe zasięgi, a dodatkowo dużo ludzi by go znienawidziło i nie chciałoby nawet tego oglądać, bo z moich obserwacji wynika, że ludzie nie chcą znać prawdy, chcą znać z reguły, większość, wygodną wersję rzeczywistości, która będzie zjadliwa po pracy, po południu, żeby można było sobie pomarzyć o raju pod palmami, który jest idealny. Z tych kanałów, które ja zaobserwowałem, które są moim zdaniem no dość interesujące, to tutaj się wyróżnia Dawid z kanału Danwild na Filipinach. Moim prywatnym zdaniem. Ponieważ on przemyca w tych swoich odcinkach dużo ważnych, ciekawych przemyśleń na temat życia na Filipinach. I ja bym się tak zastanowił od strony widza, dlaczego on tak robi, dlaczego jest może odrobinę kontrowersyjny i dlaczego mówi aż tak dużo takich niewygodnych tematów. I z tego, co ja zaobserwowałem, to on robi to dlatego, że on nie otworzył kanału dla pieniędzy i dla sławy i dla dużych wyświetleń. I jest takim człowiekiem, który z tego, co zauważyłem, ceni sobie prawdę. Taki blend, zestaw cech i powodów, dla których się posiada kanał na YouTubie, jest rzadkością.
Na zewnątrz wygląda każdy, że jest miły, witajcie, kochani przyjaciele, fajny kanał, cieszę się, że do mnie piszecie, a dzisiaj zrobiłem to dla was, a jutro zrobię tamto dla was, ale tak naprawdę to prawie zawsze to jest, za przeproszeniem, G, prawda? Bo prawie każdy ma w 4 literach widzów i albo chodzi tylko o pieniądze, albo o sławę, albo ma jakiś biznes i on po prostu chce się rozpromować, a tak naprawdę nie chce nic oferować i nie obchodzi go pokazywanie czegokolwiek. Więc czysty, wyrachowany biznes. No i tu się pojawia problem, bo jeżeli to jest czysty, wyrachowany biznes, a najczęściej tak jest, w mniejszym lub większym stopniu, no to zawsze w pierwszej kolejności ucierpi prawda. I YouTube staje się platformą wtedy podobną do telewizji. Kiedyś na początku było tak, że YouTube był alternatywą dla telewizji. O, ta zepsuta telewizja, w której kłamią, bo im płacą. A ja zauważyłem, że YouTube stał się dokładnie taki sam i ludzie z reguły mają parcie na szkło i jest sztuczny. Powiedzmy, jest tak jak w polityce, jest prawica, lewica, centrum i żeby się pokazać i żeby zdobyć poparcie, to albo trzeba udawać prawicę, albo udawać lewicę. Trzeba iść w pewne schematy kontrowersyjności, a jakby się chciało zostać prawdziwym, to czasami prawica ma rację, czasami centrum, czasami lewica w niektórych kwestiach może mieć rację, ale jak będzie się chciało po prostu podążać ścieżką prawdy, no to nikogo się nie kupi w ten sposób. A na YouTubie nie chodzi o to, żeby mówić ludziom prawdę, tylko chodzi o wyświetlenia, żeby zachęcić widzów. Więc jest walka o uwagę. Więc jak jest walka o uwagę, to jest pokaz małp w zoo i jest na takiej zasadzie, że kto stworzy bardziej ciekawy, kontrowersyjny materiał, ale nie stoi na pierwszym miejscu, kto powie prawdę, tylko kto przyciągnie największą ilość widowni. I tutaj jest właśnie największy problem. Więc po tym długim trochę wstępie, żeby wytłumaczyć, w jaki sposób ja analizuję kanały na YouTubie, stwierdzam, że oczywiście może jeszcze jakiś znajdzie się kanał, bo ja nie znam też wszystkich kanałów, ale z tych, co zaobserwowałem, to Dawid z kanału Danwild na Filipinach oferuje największą ilość treści zgodnych z rzeczywistością. Takie jest moje spostrzeżenie. Realnie spoglądając na rzeczywistość, powiem tak. Większość ludzi, których zaobserwowałem, jak już mieszka na Filipinach, no to na początku jest faza zachwytu, a potem jak już dłużej mieszkają, to czy to przyznają przed kamerą, czy nie, to rzeczywistość wygląda tak, że ktoś może pojechać turystycznie. Turystycznie może być super. Ktoś może na przykład mieć bardzo niskie wymagania i może tam polecieć, pojechać, bo chce jak najprostsze życie, uciec od rzeczywistości na pewien czas. Bo na dłużej to uciekasz od rzeczywistości, ale też uciekasz od bezpieczeństwa, które daje ci Zachód, czyli od służby zdrowia, od bezpiecznych dróg, od uregulowanego prawa i wielu innych aspektów. I to na początku jest fajna ucieczka, ale tak jak ze wszystkim, uciekasz, a potem sobie zdajesz sprawę, że tego nie ma, tamtego nie ma, to jest inaczej, tamto jest inaczej. Każdy wybiera, co chce. Albo można żyć w kłamstwie i się oszukiwać, albo przyjąć rzeczywistość taką, jaką ona jest. Ja wolę tą drugą opcję. I właśnie
też dobrym przykładem jest Dawid, który w tym odcinku, który podlinkuję, opowiada o tej rzeczywistości, jak to wygląda. Więc jak komuś bardzo zależy, żeby wiedzieć bez kadzenia, bez słodzenia, jak to jest, to niech obejrzy ileś odcinków jego i będzie wiedział, bo on to bardzo merytorycznie przedstawia. Żeby nie było tak czarno, to powiem, że tak jak wszędzie są zalety, Polska też ma zalety, ja bym mógł się skupić teraz na mówieniu 10, 20, 100 rzeczy, które jest najpiękniejsze, najwspanialsze w Polsce, ale dalej słodzę, a nie mam kontaktu z rzeczywistością, bo taki jest internet. Nie słodzisz, nie jesteś kontrowersyjny, mówisz rzeczy, które wymagają myślenia, no to ludzie nie będą tego oglądać, proste. A tu chodzi tylko o uwagę widza. No i pytanie jest takie, to w takim razie czemu ja to mówię? No i odpowiedź jest taka, że w cudzysłowiu mi nie zależy, czy ja będę miał 1 000 000 wyświetleń, czy ja będę miał 800 wyświetleń, czy 500 wyświetleń. Ja stworzyłem projekt YouTube, dlatego że postanowiłem sobie w życiu, że lubię Filipiny, lubię nagrywać filmy, no to przez pierwszy rok zrobię to. Po prostu zrobię to, zacznę nagrywać tak, jak ja bym chciał. Nie tak, że będę się podlizywał, będę mówił to, co ludzie chcą usłyszeć. Mi się nie chce i ja nie muszę mówić to, co chcą ludzie usłyszeć. I też nie muszę wstawiać jakichś żenujących ikonek, w których jest na przykład kobieta półnaga i są jakieś poniżej krytyki tytuły typu ona mi dała, zobaczcie jak. Takie żałosne dziadostwo po prostu. Ja tego nie muszę robić, bo ja nie muszę zarabiać na internecie, bo ja potrafię zarobić sobie w inny sposób, więc też nie muszę sprzedawać odrobinę godności i nie muszę sprzedawać prawdy tylko po to, żeby się komuś podlizać. Ja oczywiście się cieszę, jak komuś się to, co mówię, przydaje i jak ktoś lubi oglądać wywiady z innymi, ale jak ktoś nie chce i lubi się oszukiwać, to jest wiele kanałów. Co zauważyłem innego po tych kilku miesiącach, jak jestem na internecie? To, że twórcy internetowi, nie wszyscy, ale też są w większości sztuczni. I jest na takiej zasadzie, że jak nie mają biznesu, że po rozmowie z tobą nie zwiększą im się zasięgi, wyświetlenia, to nawet jak temat jest merytoryczny, to będą cię mieli w 4 literach, bo jedyne, co się liczy dla większości, to ile będzie wyświetleń, ile będę miał kasy z reklam i to wszystko. No ja to po części rozumiem, bo YouTube to jest biznes, sposób na zarobek dla wielu. I to jest absolutnie zrozumiałe, że jak jest profesjonalny twórca, który poświęca większość swojego czasu na tworzenie na YouTubie, no to automatycznie też nie ma czasu na to, żeby pracować, żeby zarabiać w inny sposób. No to jak ktoś się utrzymuje z YouTube'a, no to w takim wypadku musi mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, bo inaczej pieniądze się nie będą zgadzały. I to jest taka sytuacja, powiedziałbym, skomplikowana, bo z jednej strony, żeby tworzyć treści na YouTube'a, to trzeba poświęcić czas, a z drugiej strony, żeby zdobyć oglądalność i żeby to się rozrosło, no to trzeba na tyle dużo czasu poświęcać, że może zabraknąć czas na pracę. I wtedy musi YouTube się stać pracą. A wtedy jak się YouTube staje pracą, to automatycznie nie można wybierać tematów do rozmowy takich, jak się chce, tylko jakie widzowie chcą oglądać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa.
Nie można mówić tego, co się chce, żeby nikogo przypadkiem nie urazić, żeby nie spadła oglądalność, więc trzeba poświęcać prawdę w imię wyświetleń i kadzenia bzdur, czyli druga telewizja. Tak jak było w telewizji. Swoją drogą polecam obejrzeć film z lat 80. Wojna światów. Bardzo ciekawy film dla kogoś, kto nie boi się używać głowy i myśleć. On w bardzo ciekawy sposób przedstawia naszą obecną rzeczywistość i mimo, że ma tych lat już ponad chyba około 40, to nawet te słowa, które są tam wypowiadane o telewizji, można by zastosować obecnie do YouTube'a i to, co się dzieje na YouTubie. Bo tak samo jak telewizja, to zauważyłem, że YouTube został stworzony na podobieństwo widzów. Na początku oczywiście wzniosłe idee, że prawda, żeby był bardziej prawdziwy, ale przed kamerami i twórcy, których się wielbi i wydają się, że ten gościu jest spoko, to są tak samo słabi, tak samo zakłamani ludzie jak wszyscy inni i nie są w żadnym stopniu lepsi, a jedyne co z reguły, nie wszyscy, ale większość, ja bym powiedział, dobrze opanowali, to kłamanie i prezencję przed kamerą. I wpisywanie się w ten kanon, co ktoś powie, statystyki, czyli takie politykowanie. Ja tego nie lubię osobiście. Jak działa wrzucanie filmów na YouTube? A na YouTubie to działa tak. Masz film, powiedzmy Jan Kowalski chciałby powiedzieć prawdę, jak wygląda na jakikolwiek temat. I wydaje się, że wrzuci film i jak powie coś bardzo ciekawego, to ludzie będą po prostu to oglądać i to się rozniesie. Po części to prawda, ale w większej części to nie jest prawda. Bo YouTube działa tak, że jak chce się wrzucić film, to najpierw się go tak uploaduje, czyli wrzuca się, a po załadowaniu filmu YouTube zamienia audio na tekst i sztuczna inteligencja skanuje cały film. I jeżeli w treści filmu znajdzie coś, co jest niepoprawne politycznie, coś, co nie pasuje do oficjalnej narracji świata, to wtedy albo oflaguje film, albo wyślę ostrzeżenie i nawet ten film się nie wczyta. I jeżeli ktoś naprawdę chciałby coś pokazać ważnego dla świata, ale niestety stojącego totalnie przeciwnie do oficjalnej narracji, to chociażby on miał milion subskrybentów albo więcej, nieważne. Ten film się po prostu nie wczyta i nikt go nie zobaczy, bo na YouTube jest 100% cenzura, że dopiero film może się pokazać, jak przejdzie przez algorytm sprawdzania. Czyli cenzura trochę jak z komuny, tylko że w trochę innej formie, bardziej sztucznej inteligencji. I w związku z tym, że też algorytmy sztucznej inteligencji jeszcze nie są aż tak inteligentne jak człowiek, to można przemycić po prostu zmieniając słowa odrobinę to, co się chce powiedzieć, ale to się też zmieni. Więc ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o platformę YouTube, to z jednej strony odfiltrowuje takich wariatów, którzy naprawdę niebezpieczne treści tworzą albo kontrowersyjne, że jakaś przemoc, jakieś straszne rzeczy, to jest na plus, że są filtry i usuwają takich ludzi, ale z drugiej strony, jak chcesz powiedzieć prawdę, to nie masz kanału. I taka jest rzeczywistość. I tak na żywo tutaj, to ja też nie mogę powiedzieć wszystkiego. Ale jak rozmawiam z twórcami kanałów, to poza kamerą, jak się to nie nagrywa, to mi sami przyznają, że no wiesz, ta cenzura, przecież ja nie mogę powiedzieć wszystkiego przed kamerą.
No bo albo zaraz by mnie ludzie powiesili, w cudzysłowiu, albo by mi kanał usunęli, albo bym stracił monetyzację. No to co to za wolność? Za komuny też była pełna wolność słowa. Tak długo jak mówisz to, co jest zgodne z oficjalną linią polityczną i to, co się rządowi podoba, to możesz mówić do woli. No i teraz jest podobnie. I też jest podobnie z tymi różnymi ruchami. To jest kolejna rzecz, którą zauważyłem. Na internecie nie ma miejsca na prawdę, bo nie ma tak, że każda ideologia zawsze w każdym punkcie ma rację i się nigdy nie myli w niczym. No, nie ma tak, że wszystko jest perfekcyjne, idealne, nieomylne. Ale jest tak, że jak tworzysz kanał o Filipinach, no to musisz mówić, że jest wszystko pięknie, słońce świeci, wszyscy są wspaniali, goście uśmiechnięci. Dla mnie poza kamerą to bym powiedział, że żenujące. Tak szczerze. No ale dobra, przechodząc do konkretów, to zauważyłem, że albo najczęściej, nie zawsze, jeden wyjątek podałem z Dawidem na Danwild na Filipinach, więc to jest ok. Ale najczęściej to przechodzi albo wlizanie 4 liter i pokazywanie Filipin od najlepszej strony, albo w krytykanstwo, że w każdym odcinku jest gadane, jakie to Filipiny są do D, bo to, bo tamto, czyli pójście w kontrowersję. Albo w jedną stronę przegięcie, albo w drugą stronę przegięcie. I potem, poza kamerą oczywiście, ja nie mówię kto, gdzie, jak, bo też nie mogę mówić wszystkiego, ale potem poza kamerą i ludzie, i twórcy mi mówią i podają przykłady. No słuchaj, Paweł, przyjechał do mnie gość i on sprzedał wszystko w Polsce, i bo się naoglądał tych kanałów, nie powiem jakich, żeby nie było, że się przyczepiam do kogoś, o Filipinach, sprzedał i dom, i wszystkie nieruchomości, wszystko spieniężył, poznał dziewczynę na Filipinach i było fajnie, pięknie przez pół roku, rok, rozpuścił kasę, wpompował kasę w dziewczyny biznes, w ziemię jakąś wujka, jej wujka i potem wypompował się z kasy, ona go kopnęła w 4 litery i on zgłasza się do takiego youtubera, bo on nie wie, co ze sobą zrobić. I w listach albo dzwoni i płacze, że słuchaj, w Polsce sprzedałem wszystko, nie mam do czego wracać. Tutaj na Filipinach myślałem, że jest raj, myślałem, że sobie jakoś poradzę, a teraz nie mam pieniędzy, nie mam za co żyć, czy co mam zrobić? I ostatnia deska ratunku kontaktuje się z tobą. No i takie sytuacje się zdarzają, bo ludzie oglądają takie kanały, które tylko chwalą, że wyjedź tam, będzie pięknie. Rozmawiam z różnymi Filipińczykami, którzy mieszkają w Polsce, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i jedna rzecz, jaka się powtarza, że bardzo kochają i tęsknią za swoim krajem, to jest na pewno, że jest fajna pogoda, tak, ale nawet Filipińczycy nie są w stanie do końca ogarnąć rzeczywistości filipińskiej i mówią tak, gdybym ja miał zarobki te, które mam na zachodzie i mógł być na Filipinach, to ja bym tam został, ale rzeczywistość jest inna i to jest właśnie to, więc ja bym radził wszystkim tym, którzy nie znają Filipin, nie mieszkali na Filipinach, uważać. I jeszcze jest jedna rzecz, bo najczęściej jest tak, że to, co widzicie na ekranie, absolutnie nie jest tym, co jest w rzeczywistości. I tak na przykład jak ja mówię o Filipinach, ale ja nie utrzymuję się z tego kanału na YouTubie. To jest jedna rzecz. Czy ja ten kanał będę miał, czy nie, to nie zmieni mojej sytuacji w żadnym stopniu. Tak samo ja nie mam zainwestowanych w większości gotówki na Filipinach.
jakiekolwiek inwestycje, jakie mam na Filipinach, są na tyle nieznaczące z punktu widzenia mojej sytuacji finansowej, że nawet jakbym teraz wszystko stracił w 1 sekundę, to i tak w żaden sposób to na mnie nie wpłynie, na moją sytuację. I ja uważam i widzę, że to jest jedyna rozsądna forma podchodzenia do spraw, jeżeli chodzi o Filipiny. Że inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić bez problemu. Mówię tu z punktu widzenia obcokrajowca, nie mówię tu od strony Filipińczyka, bo dla Filipińczyka inna bajka. I ja też nie krytykuję Filipin, bo zawsze na 100 osób czy na 1000 osób, to zawsze można podać 5 przykładów, że temu się udało, tamtemu się udało i nagłośnić te przykłady i potem w internecie widzisz, że każdemu się udaje. Tak, tylko że nie pokazuje się większość tym, którym się nie udaje, bo kto ci pokaże, że przegrał życie i co ma zrobić, bo nie ma nic. A takie przykłady też są. Żeby tak przybliżyć temat tych youtuberów, to najczęściej, ale nie zawsze, ale ja bym powiedział, z tego co zauważyłem, rozmawiałem z tymi youtuberami, oglądałem czasami niektórych, wybierałem się do nich, fake, że 10 albo 5% rzeczywistości ich życia to jest to, co pokazują przed kamerą. I to wygląda jak 100%. Bo jakby ktoś miał pokazywać, nie będę mówił kto, gdzie i jak, żeby nikogo nie urazić, żeby nikogo nie krytykować, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. I to jest bardzo, bardzo często. Ktoś w internecie wam mówi, że jak zarobić, nie wiem, 1000-2000 złotych bez wychodzenia z domu, albo jak zarabiać przez internet 10 000 złotych i siedzieć pod palmami. No i super, tylko jak ktoś ma zdrowy rozsądek i odrobinę doświadczenia życiowego, to by się zastanowił tak, jak ten gościu jest w stanie sobie siedzieć pod palemką, mieć super życie i prawie nic nie robić, i zarabiać powiedzmy 10, 20 czy 50 tysięcy miesięcznie, czy ile tam pasywnie, to po jakiego nie wiem co on by robił YouTube'a, po co on robi tego YouTube'a i pokazuje to przed kamerą. I pod spodem jest na przykład Buy Me Coffee, sponsoring, żeby mu wpłacić na konto, że jak chcesz skorzystać z tej oferty, to tam jest link. No to każdy, kto ma chociaż 2 szare komórki, chociaż w obecnych czasach to ciężka sprawa, dla większości to nawet tego nie mają, ale jak już ktoś ma te 2 szare komórki i wysili się i to go nie boli pomyśleć, to będzie wiedział, że to jest ściema po prostu. I ja to bardzo często widzę na internecie, że większość jest skamu. Albo ludzie sprzedają, nawet youtuberzy, mają współpracę popodpisywane, bo dostajesz maila, jak jesteś większym youtuberem, a nawet mniejszym, to też przychodzą do ciebie maile ze współpracą, żeby jakieś gówniane badziewie ludziom wciskać. Tak samo jak była sytuacja, o której wspomniał jeden youtuber, ja już się nie chcę odnosić, który, dlaczego, bo ja nie chcę wchodzić w szczegóły i potem, żeby mnie ktoś się czepiał, który nagłośnił sprawę tego, że tak zwane te szczypawki swego czasu, kiedy wszystko było zablokowane, wiecie o czym mówię, że twórcy na YouTubie, bardzo dużo twórców na YouTubie dostało propozycję współpracy, że dostaniesz, w zależności od tego, jaki masz duży kanał, 5 tysięcy, 10 tysięcy, 50 tysięcy, różnie za odcinek, jak będziesz mówił, że to jest dobrze, żeby wziąć tą szczypawkę, że jest super, że mi się nic nie dzieje, żeby tylko nakręcić odcinek o tym, to szły pieniądze, podejrzewam, z państwowej drukarki, świeżo wydrukowane, dla takich youtuberów, którzy najczęściej
Nie zawsze, ale najczęściej są nieco powyżej tej pani kurtyzany, która stoi na ulicy i daje to, co faceci chcą wziąć za drobną opłatą. To tak samo za drobne się mniejsze lub większe większość youtuberów sprzedaje. Więc jak widzicie jakieś produkty na sprzedaż na YouTubie, to uważajcie. Taka moja rada, bo z reguły to jest tak, że wy odwróćcie sytuację. Nie macie pracy i zarabiacie z YouTube'a. I przychodzi do was firma X, Y, Z i jedna oferuje to, druga tamto, trzecia oferuje tylko wspomnij o tym, tylko wspomnij o tamtym i wy możecie sobie nawet sprawy nie zdawać, kiedy oni wam wkręcają jakieś G, bo z tego mają kasę i wam nigdy się do tego nie przyznają. I tak to działa na YouTubie i tak się interes kręci, dlatego jest tyle kanałów na YouTubie. Podobna sytuacja się ma nie tylko Filipin, ale jak poruszasz delikatne tematy, politycznie niepoprawne. I co mam na myśli? LPG, prawa kobiet i jak nie daj Boże powiesz coś na temat LPG, jak się sprawy mają, to tak naprawdę nawet twój film się nie wczyta na YouTube'a i YouTube ci wyśle ostrzeżenie i tyle będzie. I nawet ludzie tego nie zobaczą. A jak trochę mniej będzie kontrowersyjny, no to ci zdejmą monetyzację, zaraz będziesz miał hejtu, co niemiara. Jest taki gościu, się nazywa Szarpanki z życiem. I on z kolei odważył się mówić niewygodną prawdę na temat lewicowej ideologii i tych różnych LPG, ale nie, że sobie wymyślił, tylko pokazuje artykuły, czyta, analizuje i za to tyle mu się hejtu zebrało, że kanał mu kasowali chyba ze 4 razy. Na razie, bo się sytuacja zmienia, na razie zauważyłem, że najmniej cenzury jest na takiej platformie, która się nazywa Odys. Odys.ee. I to jest jakoś na blockchainie. Jak nie promujesz takich ekstremalnych treści, które każdy wie, że są złe, to nie ma siły, możesz obsmarować każdego, możesz powiedzieć tak, jak uważasz, nie usuną ci filmu. Ale na YouTubie masz usunięty film. Ja dostałem już 2 ostrzeżenia na kanale. Już 2. Raz za wywiad z Romanem Warszawskim dostałem ostrzeżenie, a 2 to przy wywiadzie z tym Filipińczykiem, który mieszka w Krakowie. Wesley. To też za niego dostałem ostrzeżenie. Mimo, że ja nawet kontrowersyjnych treści nie tworzę. Z nieruchomościami akurat mam styczność i wiem, że wały się zdarzają w Polsce, w Wielkiej Brytanii, na Filipinach i w każdym innym kraju. Jak się nie znasz, to możesz wtopić. A jeżeli chodzi o Filipiny, moja rada jest taka. Kupuj ziemię, albo dom, albo mieszkanie od dewelopera, który ma dobrą reputację i jest znany. Nie baw się w takich lokalnych jakichś dziadów, bo ryzyko wtopy jest potężne. Szczerze to pamiętam, że właśnie na kanale Dan Wielt na Filipinach Dawid powiedział, że tylko nie wiem, czy to było jego autorskie słowa, że najlepszy biznes na Filipinach to nie mieć biznesu. To prawda, ale temat jest bardziej skomplikowany, ponieważ na Filipinach można zrobić biznes i można dużo zarabiać, tylko zależy, kim jesteś. Jeżeli jesteś zwykłym człowiekiem na poziomie takim konsumenckim, prywatnym, to będzie ekstremalnie ciężko, z reguły. Są wyjątki oczywiście,
ale tam są możliwości bardziej korporacyjne. Dlatego są tam zainstalowane niektóre firmy polskie. Nie wiem, czy o tym wiecie. I od czasu do czasu korporacje w Manili szukają osób polskojęzycznych do współpracy. Bo jeżeli chodzi o tak zwany outsourcing, to się ma świetnie. Czyli masz korporację w Polsce, może być duża, może być mała, powiedzmy, zatrudniasz 100 osób, z czego call center, czyli obsługa klienta przez telefon, to jest powiedzmy 30 osób i w Polsce to kosztuje dużo. No to zatrudniasz biuro na Filipinach i jak to są i tak klienci międzynarodowi, to Filipińczycy ci obsłużą to za 1/3 ceny. I w ten sposób niektóre polskie firmy tną koszty i to jest jeden ze sposobów, jak korporacja świetnie wychodzi na robieniu biznesów i cięciu kosztów w ten sposób, ale to nie tylko w ten sposób, bo tam jest kilka firm polskich na Filipinach, które robią biznesy. Miałem wywiad z Romanem Warszawskim. I jak ja ten wywiad z Romanem Warszawskim, on miał, nie pamiętam ile, 43 minuty, wrzuciłem do siebie na kanał, to mi YouTube to zablokował i wyświetlił informację, że narusza regulamin YouTube'a. Ja to wrzuciłem do innej sztucznej inteligencji, żeby mi pokazało, które momenty są do wycięcia. Bo ja różne modele sztucznej inteligencji używam i się okazało, że ja musiałem z wywiadu, który ma 43 minuty, nie pamiętam, mogę się z minutami delikatnie pomylić, musiałem wyciąć chyba ze 13 minut wywiadu. Tak, w sumie to nawet więcej. W sumie, podsumowując mniej więcej, 1/4 wywiadu musiałem wyciąć, żeby YouTube był ok z treściami, które tam są powiedziane. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. No i jak możecie oczywiście i chcecie, to udostępniajcie innym mój kanał, żeby się rozpowszechniał. Do zobaczenia i cześć.